Cześć wszystkim, z tej strony Magda. Przychodzę dzisiaj do Was z takimi właśnie pięknymi, kolorowymi ciasteczkami. Parę dni temu pokazywałam je na Instagramie i dostałam dużo pytań, w jaki sposób je tak udekorowałam. Co zrobiłam, aby uzyskać taki efekt na tych ciasteczkach. Do lukrowania oczywiście wykorzystałam lukier królewski. Na końcu filmu Wam powiem, gdzie znajdziecie przepis, jakie rzeczy wykorzystywałam do dekoracji tych ciasteczek, więc najpierw skupmy się na tym lukrowaniu, na dekorowaniu. Zanim przejdziemy do konkretów, wspomnę tylko, że tą metodą udekorowałam jeden z moich tortów. Na blogu Słodki Pomysł znajdziecie tort Giotto, taki zielony tort z kwiatami. I tam właśnie zamiast lukru wykorzystałam krem maślany i właśnie te kwiaty, które tam są, zrobiłam tak samo, jak tutaj te małe kwiatki na tych ciasteczkach. Niestety nie wszystkie kwiatki udało mi się udekorować w ten sposób. Tulipanki musiałam udekorować w tradycyjny, klasyczny, ponieważ nie wychodziło to ładnie. Ja też ogólnie nie lubię dużo lukru na ciasteczkach, na pierniczkach. To jest naprawdę słodkie. Lukier królewski jest też twardy po wyschnięciu, więc ja zdecydowanie wolę mniejsze, skromniejsze dekoracje. Więc mam nadzieję, że też ten sposób Wam się spodoba i przypadnie do gustu. Zacznę od tego, że pokażę Wam najczęstszy błąd przy dekoracji tą metodą. Tutaj będzie to wycięcie zbyt małego otworu w woreczku z lukrem. I teraz pokażę Wam, co się stanie, gdy właśnie tak zrobimy, że taką cieniutką warstwę lukru nałożymy na ciasteczko. Bierzemy pędzelek i próbuję to właśnie rozmazać. Jak możecie zobaczyć, tego lukru jest zdecydowanie za mało. Brzegi są jeszcze jakoś ładnie zrobione, niestety środek jest pusty. To teraz pokażę Wam, jaka grubość powinna mniej więcej być. To oczywiście zależy od tego, jaką dziurkę wytniecie. Też jak Wam się za dużo nałoży lukru, to można też łatwo ściągnąć, ale starajmy się tą dziurkę tak właśnie wypośrodkować, aby tego lukru było w sam raz. Mam nadzieję, że uda mi się teraz to ładnie pokazać. Ja zazwyczaj siedzę sobie przy lukrowaniu wygodnie. Tutaj stoję i ręka mi się trzęsie, ale mam nadzieję, że mi się uda. Nakładam tego lukru więcej. Jeżeli mam wrażenie, że jest go za mało, to zawsze można troszkę dołożyć. O. Bierzemy pędzelek i rozcieramy do środka. Tylko musicie uważać, żeby nie rozeczyć tak do końca tych brzegów, tak jakby od połowy zaczynamy rozcierać. Nadmiar wycieramy sobie w chusteczkę. Staram się, żeby ładnie widać było te linie. Domalujemy ten środek. O. Efekt mnie zadowala i jedziemy dalej. Oczywiście można sobie zrobić od razu więcej, przygotować, jakby więcej płatków przygotować, ale lukier ma do tego, że on szybko wysycha, szczególnie jak jest tak go mało, więc dlatego na początku radzę sobie zrobić po jednym płatku. Jeżeli jakby będziecie mieć większą wprawę, wtedy możecie sobie zrobić od razu dwa, przygotować i rozcierać. Widzicie? Zaczynam tak właśnie, nie dotykam pędzelkiem tutaj od brzegu, tylko tak od środka. Żeby jednak ta linia brzegu była taka grubsza i ładnie to wyglądało. Oczywiście ręka mi się trzęsie, bo z nerwów, ale no mówię, ja bardzo lubię lukrować, ale niestety nie mam takiej umiejętności. Marzy mi się szkolenie z lukrowania pierniczków, aby tej wprawy troszeczkę nabyć, ale bardzo lubię, tak mnie bardzo relaksuje lukrowanie. Zobaczcie mi te hałasy w tle, ale mąż w domu dzisiaj, dzieci również. Kazałam im się wyciszyć, ale jakoś widać nie mogą. Nikt mnie w domu po prostu nie słucha. Oj, tu już niezbyt ładnie mi wyszło, ale mówię, pędzelkiem można wszystko, jak powiedzieć, poprawić te niedoskonałości. O, też zapomniałam, widzicie, o środku troszeczkę wylukrować, więc przy następnym płatku damy tego lukru więcej i żeby tak troszeczkę ten środek też polukrować, zakryć. Tak jak mówiłam, dam troszeczkę więcej lukru, żeby ten środek wypełnić. Chociaż na środku też dam dekorację, taką, wiecie, środek kwiatka, ale żeby nie było. Też musicie pamiętać, że pędzelki mają to do siebie, że one właśnie wchodzi między te włosie nasz lukier
i później wysycha, dlatego co jakiś czas, co ileś tam kwiatków, przemyjcie sobie pędzelek wodą, aby pozbyć się tego lukru z tego włosia. Tu jak widzicie dam troszkę za mało lukru, ale mówię, to wszystko można poprawić, można sobie, tak gdzie to było, dołożyć troszkę więcej. I przemalować. Ups. Dobrze. Teraz zostawiam ten kwiatek na parę minut do wyschnięcia. Nie dekoruję jeszcze środka, ponieważ jeżeli lukier będzie Wam taki za luźny, to Wam się to rozpłynie, to nie będzie zbyt ładnie wyglądało. Dlatego zabieram się za dekorację drugiego kwiatka, a ten sobie odkładam. w ten właśnie taki szybki, prosty sposób udekorowałam te ciasteczka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. A teraz pokażę Wam, jakich tutaj przyrządów, akcesoriów użyłam, aby te ciasteczka zrobić. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujecie do dekoracji ciasteczek, to oczywiście lukier. Ja użyłam lukru królewskiego na białku w proszku. Możecie również użyć zwykłego, klasycznego lukru na białku, ale tym pasteryzowanym, który jest bezpieczny dla Waszego zdrowia. Przepisy znajdziecie pod filmem, dokładnie linki do przepisów na moim blogu. Serdecznie zapraszam do korzystania. Tutaj użyłam woreczków jednorazowych, takich cieniutkich. Można je kupić w każdym sklepie internetowym
z akcesoriami cukierniczymi. Też na tych wszystkich chińskich sklepach można też je dostać bez problemu. Pakujemy lukier do woreczka w takiej mniejszej ilości. Ja tutaj dałam takie 2 pełne łyżki, oczywiście można mniej, wtedy będą te woreczki bardziej poręczniejsze. Większej ilości nie polecam, ponieważ te woreczki troszeczkę ważą. Jeżeli macie dużo ciasteczek, pierniczków do lukrowania, one po prostu będą ciężkie, będzie to potem tak ręka boleć, więc polecam takiej mniejszej ilości lukru w woreczkach. Kolejną rzeczą przydatną do dekoracji ciasteczek to oczywiście pędzelki. Podam Wam linki pod filmem, gdzie moje kupiłam. Ten czarny to jest taki klasyczny, płaski. Ten pomarańczowe włosie to pomimo jest troszkę skośny, ale też bardzo fajnie ten efekt przy użyciu tego pędzelka wychodzi, więc też może taki być. Oczywiście pędzelki czyste, nieużywane przez dzieci do malowania farbkami. Do lukrowania pierniczków i ciasteczek używam takich małych pater. Powiem Wam, bardzo mi to ułatwia sprawę. Tutaj na tą paterę zazwyczaj sobie kładę taką matę antypoślizgową. Dzięki tej macie ciasteczka, pierniczki nie jeżdżą mi po gładkiej powierzchni tej patery, więc to akurat polecam, bo to się bardzo fajnie sprawdza. Link do tej patery podam Wam w opisie. Ja to kupiłam na Facebooku u pewnego sprzedawcy i to było jakieś 2-3 lata temu, więc nie wiem dokładnie, czy jeszcze to ma w sprzedaży, ale jeżeli znajdę gdzieś w jakimś sklepie, to Wam podamy link. Jeżeli nie będziecie mogli sobie znaleźć tej paterki, ona jest oczywiście droższa, od razu Wam powiem, to są też takie małe, plastikowe patery, one też się świetnie sprawdzają. Oczywiście jak najbardziej do nich też polecam tą matę antypoślizgową, ponieważ to jest gładkie, śliskie i ciasteczko po tym jeździ. Ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to grubość ciasteczek. Starajcie się, jeżeli robicie maślane ciasteczka, zrobić je grubsze, ponieważ jeżeli nałożycie grubszą warstwę lukru, to później tego ciasteczka w ogóle nie czuć. Przede wszystkim ciasteczka maślane są kruche i one są delikatniejsze. Ja ogólnie wolę piec pierniczki, jeżeli mam cokolwiek lukrować, bo one są takie, wiecie, twarde, wytrzymałe na uderzenia. A tu przy maślanych trzeba zawsze uważać przy przekładaniu na przykład na talerz, żeby nie upuścić i przez przypadek sobie nie pokruszyć. O, jest grube, było ciasteczko, nic się z nim nie stało, ale to mówię, miałam szczęście, mogło mi się po prostu to ciasteczko pokruszyć i nie byłoby potem fajnie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli o czymś zapomniałam powiedzieć, czy wrzucić linka pod filmem, przypomnijcie mi. Ja po prostu mam taką sklerozę, mam krótką po prostu pamięć i o pewnych rzeczach zapominam. Ja już Was teraz żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale tortowym. Pa!